poprzednim materiale widzieliście tą żółtą perełeczkę, a dzisiaj kolejne samochody, kolejne wywiady i najróżniejsze atrakcje z dzisiejszego dnia prasowego przed Wami, do czego Was serdecznie zapraszam. Po drugiej stronie mamy całe stoisko Hyundai'a, natomiast zaczynamy od strefy N i ten napis na ścianie, który nam się pojawia, rekord toru Poznań. Ioniq 5N mówiono, że udaje nam samochód sportowy, bo jest elektryczny, wydaje nam fałszywe dźwięki i tak dalej, a jak przychodzi co do czego, to auto drogowe, rekord toru Poznań udało się pobić. Zobaczmy też sobie w środku, jak ono wygląda, czy na pewno w środku też oddaje ten wydźwięk sportowy. W środku już bliżej tego, że nie tylko udaje samochód jakkolwiek wyścigowy, czy też właśnie bardziej sportowy. Zobaczcie już na samą kierownicę mnóstwo różnych takich akcesoriów stricte związanych z autami wyścigowymi. Mamy te dwa przyciski N, które po prostu wyglądają, jakbyśmy w Need for Speedzie mieli nitro tu wcisnąć i nas miałoby wgnieść w fotel. Takie jest też założenie, to jest czasowe doładowanie, że tak powiem, czyli przyspieszenie, zwiększenie mocy silnika. Natomiast zwróćcie uwagę na tym tablecie, to co nam się pojawia, mnóstwo różnych możliwości. Silnik w 4 różnych trybach, układ kierowniczy w 3, zawieszenie, ESC, LSD, wyświetlacze, które mamy też ten przyzierny przed sobą, również go możemy dostosowywać i mnóstwo różnych takich innych rzeczy, które mają nam ułatwiać i też dostosować trochę to auto do nas. Nie ma już niestety spalinowych N-ek, ale cieszę się, że chociaż w takiej formie te N-ki pozostały, bo to jest ta sportowa wersja Hyundai'ów, którą chcemy podziwiać i oglądać. No i finalnie z czegoś ten rekord toru Poznań musiał się wziąć. Kontynuujemy zwiedzanie tak naprawdę Państwa stoiska Hyundai'a. Przed chwilą zwiedzaliśmy Ioniq 5N, które świeżo pobiły rekord toru Poznań. Dużo się dzieje, a tutaj auto koncepcyjne. Co tutaj tak naprawdę się znajduje przed nami? To jest samochód wodorowy Initium, który wydawałoby się, że jest tylko odważnym konceptem, ale nie jest. Ten samochód naprawdę jest bardzo podobny do produkcyjnego wodorowego modelu Nexo drugiej generacji, który debiutował 3 tygodnie temu. Co ciekawe, trafi do produkcji seryjnej i trafi również do Polski, i to całkiem niedługo. Okej, czyli niedługo możemy się spodziewać tego auta również, czy na razie Nexo, tak? Initium jest tylko zapowiedzią. Tym samochodem produkcyjnym będzie Nexo. On wygląda tak, jakbyśmy Initium pozbawili tych najbardziej ekstrawaganckich elementów stylistycznych, natomiast będzie miał bardzo podobnie ukształtowane przód, linię boczną i ten styl designu, który tutaj mamy, to jest Art of Steel i to jest taka droga, którą teraz będziemy podążać. Gdybyśmy spojrzeli na model Santa Fe czy na ten, widzimy, że te Hyundai robią takie trochę groźniejsze, kanciaste. Mi ta droga stylistyczna bardzo odpowiada. Nam również cieszy się, że Pan wspomniał o tym. Niedawno testowaliśmy również właśnie Santa Fe i tam ten design przykuł naszą szczególną uwagę, czyli takich aut jak Santa Fe, czy też auto koncepcyjne Inikium możemy spodziewać się więcej w Waszej ofercie. Tak, właśnie planujemy również, aby taki model Nexo, który, proszę sobie spojrzeć w internet, zachęcam wszystkich, żeby sobie kliknęli Nexo Premiera Seul sprzed 3 tygodni, jak wygląda odważnie ten samochód. Ten model koncepcyjny nie ma środka, to jest tylko pewna bryła, która ma nam przypominać. Natomiast ja już siedziałem w tym nowym Nexo. Jakość środka, takicerki, detali, to jest coś naprawdę niesamowitego. Lekcja została bardzo solidnie zrobiona. To jeszcze podpytam o taką kluczową rzecz, bo wodór jeszcze nie aż tak popularny, co prawda w naszej okolicy też stacja wodorowa w Poznaniu. Jak to wygląda pod względem takiego, powiedzmy, szarego Kowalskiego? Chciałbym kupić sobie Nexo, jak to wygląda pod względem tankowania, dostępności do wodoru? Samochody wodorowe w Polsce Hyundai sprzedaje najczęściej w kanale takim biznesowym, dlatego że te samochody nie trafiają do indywidualnego klienta. Najczęściej kupują to spółki związane z branżą energetyczną i wodorową, ponieważ wtedy po pierwsze jest to model wizerunkowy, po drugie najczęściej mają też własne stacje tankowania. Co do skali produkcji, ogłoszono, że Hyundai chce sprzedawać tego samochodu 11 000 sztuk rocznie. Jak na auto wodorowe to jest dużo, ale w całej skali
Hyundai sprzedaje ponad 4 miliony samochodów rocznie tylko pod marką Hyundai, zatem jest to tylko ułamek całej gamy. To jest auto, które jest modelem, który pozwala rozwijać technologię. Bo wodór znajdzie się nie tylko w osobówkach, ale w ciężarówkach, w autobusach, agregatach prądotwórczych, statkach. I Hyundai bardzo intensywnie pracuje nad wodorem nie tylko w osobówkach. To jest daleka przyszłość i wodór ma szansę obsadzić pewne nisze energetyczne czy napędowe, gdzie elektryk nie wystarczy, na przykład ze względu na masę. I wodór powoduje, że ta kumulacja jest bardzo efektywna, gdy chodzi o uzupełnianie energii. W 5 minut uzupełniamy wodór potrzebny na przejechanie 700 km. To jest prawie jak tankowanie samochodu spalinowych. To już nie jest ta duża rozdzielna, że tak powiem, względem elektryków, gdzie jednak kilkanaście czy kilkadziesiąt minut musimy poświęcić. Super, czyli w takim razie dzisiaj to przykuwa naszą uwagę pod względem tych aut wodorowych, a niedługo możemy się spodziewać już i na naszym rynku. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kolejne auta, które prezentują się na stoisku Hyundai, mamy Kone, widzieliście już Initium, Ioniq 5N, nowa premiera, dosyć niedawno, Inser, czyli małe, kompaktowe auto, które no właśnie gra nam przestrzenią, niby małe, a jednak w środku podobno znajduje się dużo miejsca. To natomiast myślę, że przetestujemy sobie kiedy indziej już w jeździe testowej. No i poza Insterem jeszcze Santa Fe, który również już przed chwilą wspominany mogliście widzieć na naszym kanale na YouTubie. Serdecznie Was do tego zachęcamy. Naprawdę ciekawy SUV, do tego w konfiguracji 7-osobowej. Naprawdę dużo się dzieje na stoisku Hyundai'a dzisiaj na targach Motor Show. Stoisko McLarena, natomiast tutaj bardziej sklepowe, natomiast to jest jak buduje się fanów motoryzacji, jak również dostosowuje się do rynku. Małe samochody McLarenowe, zabawkowe, najróżniejsze zabawki, to jest to, co przyciąga nas jako młodych, żebyśmy później przychodzili na takie targi i jarali się tym, że stoją tutaj prawdziwe McLareny, prawdziwe samochody sportowe. Jakbym miał wybrać jaki region, czy też no myślę, że region to jest dobre określenie, tutaj dominuje na tych targach, to przede wszystkim Azja. No oczywiście coraz więcej aut chińskich, natomiast są tu również marki japońskie, ale również i koreańskie. KGM ma dosyć duże stanowisko z wieloma różnymi swoimi pojazdami. Tu zaraz kolejna azjatycka marka. No jest tego po prostu o mnóstwo. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim znajdują się europejskie i amerykańskie samochody, ale widać po prostu wpływ tej Azji na nasz rynek. Ale to, co jeszcze warto zwrócić uwagę, w sumie idealnie do tego, co w tym momencie mówię, czyli do tej Azji, jeszcze po prawej stronie znajduje się Honda. Różne jej modele, czy to CR-V, czy ZR-V, czy Civic, ale to, co przede wszystkim budzi emocje, budzi wrażenia w Hondzie dzisiejszej, no bo oczywiście jak myślimy generalnie o Hondzie, pewnie będzie to NSX, natomiast tutaj piękny, czerwony Type R, który tutaj widnieje na stanowisku, no to jest coś pięknego. Nie jest to ten Type R, który wyglądał trochę jak UFO. Tutaj mamy naprawdę ładną, sportową bryłę, zwłaszcza z tym jeszcze skrzydłem z tyłu. No i przede wszystkim czerwień i czarny kolor to ze sobą po prostu pasuje. Kolejne stoisko to Bestune. Nie bez powodu wziąłem sobie folderek, bo nie będę Was oszukiwał. Mało wiemy cokolwiek o tej marce. Marka, która wchodzi na nasz rynek, istnieje już od 1958 roku. To oczywiście kolejny producent aut chińskich. No i myślę, że zaraz wejdziemy sobie do tego B70, czyli sedana, ponieważ no wiadomo, tych crossoverów, SUV-ów na rynku mnóstwo, a ciekawe, co nam przygotowali, jeżeli chodzi o właśnie sedany. I
to co ciekawe, te auta, mało z nich jest elektrycznych, a często te chińskie nowe auta kojarzą nam się z nowymi elektrykami. Tutaj mamy też spalinówki, więc zobaczymy, co tam się kryje, jak one są wyposażone, bo na szyldzie, na reklamie widzimy, że niektóre z nich już od 100 000, więc jestem ciekaw, co w tej cenie znajdziemy i na ile to jest konkurencyjne do tego, co znamy na rynku. Znajdujemy się w Bestune B70. Auto, które według reklamy, oczywiście trzeba to jeszcze zweryfikować, jak to wygląda na żywo, natomiast od 100 000 zł podobno ten model jesteśmy w stanie zakupić, natomiast my nie mamy tej najbardziej bazowej wersji, to jest wersja Elegance, no czyli wiadomo, trochę jest tu podokładane i co więcej 2-litrowy silnik. No i właśnie, chiński samochód, który nie jest elektrykiem, jest tutaj normalna benzyna, 2-litrowa turbo, ponad 200 koni i 340 Nm, więc takie, bym powiedział, normalne osiągi, jeżeli chodzi o to auto. Natomiast to, co przykuwa uwagę, no jestem ciekaw, jak to wygląda cenowo, ta konkretna konfiguracja, bo mamy tutaj wszędzie bardzo ładne materiały, bardzo mięciutkie, bardzo też estetyczne. Zwróćcie, wszędzie są te nitki, przeszycia. No są to rzeczy charakterystyczne z naszego rynku, pewnie bardziej do BMW, które właśnie te szczegóły wewnątrz ma bardzo ładnie dopracowane i też ma lepsze materiały w środku, więc jestem ciekaw, czy tutaj można to przyłożyć do jakiejś trójki, na przykład właśnie z BMW i jak to cenowo wygląda. To myślę, że jest rzecz do porównania i sprawdzenia, jak te chińskie alternatywy wyglądają względem nam dobrze znanych już modeli europejskich. Symulator dachowania, jak sama nazwa mówi, może trochę zmylić, bo on nie ma nam pokazać, jak wygląda dachowanie, tylko jak działają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Okej. Dlaczego to jest tak ważne, żeby za każdym razem zapinać prawidłowo pasy bezpieczeństwa? Nie tylko zapiąć i OK, tylko zapiąć, ułożyć i naciągnąć. Dlaczego? Dlatego za chwilę się Pan przekona, dlaczego. Zasada jest tylko taka mała prośba podczas obrotu. Najlepiej ręce na kierownicy, Dobra. żadnym pozorem nie dotykać drzwi, dachu i pasu. Dobra? Dobra. Najlepiej ręce na kierownicy. Okej. To też się tylko. Tak jest. Trzymały pasy? Super, dziękuję bardzo. Tak, tak. Też ważne faktycznie, na początku się trochę głowa o lewą stronę, więc trzeba było ją jeszcze trzymać tak, żeby obok szedł. Potem już pas. Tak, tak, Już tak. było No. okej. I już było duże zaufanie. No, faktycznie dużo to uświadamia, jak mocno ten pas trzyma, bo tylko stopy tak naprawdę się odrywały, nie? A reszta tak naprawdę się cała trzyma. Tylko dlatego jest ten pas dobrze ułożony i zapięty, nie? Bo jeżeli zapniemy tylko pas i jest ten luz, to jest właśnie ta odległość, gdzie głowa by uderzyła o dach, a przy uderzeniu na przykład w przód, przy zdarzeniu czołowym, nasze ciało poleciałoby do przodu, bo ten pas potrzebowałby czasu, żeby się naciągnąć. Wtedy nasze ciało nabiera już prędkości i uderza w ten pas i stąd są te wszystkie obrażenia wewnętrzne gorsze. Okej. Jeżeli pas jest dobrze naciągnięty, to ten czas naciągnięcia fasa, zblokowania przy bezwładnościowych fasach jest dużo krótszy i ciało jeszcze nie nabierze tej prędkości i pas wtedy szybciej zatrzyma. Czyli tak naprawdę wsiadając do auta nie tylko zapinamy, ale jeszcze ten pas trzeba odpowiednio dostosować, dopiero wtedy ruszamy I przed siebie. ściągamy, nie? Okej. I on wtedy na pewno nie przeszkadza, bo ja bardzo często słyszę od ludzi, że ja nie zapinam pasu, bo ten pas jest niewygodny, bo mi przeszkadza, bo jak zapinasz ten pas tak, że on jest poskręcany, bluźny, to on potem faktycznie przeszkadza. A jak on jest dobrze ułożony, wyciągnięty,
to ja osobiście nawet tego pasa nie czuję. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Widzicie ten napis? Pytanie, czy coś wam przypomina? Bo mi przypomina taki duży napis Ford z przodu, a zamiast Ford znajduje się tu Foton. No to jest niestety wpływ, bądź też to, jak podchodzą chińscy producenci co do aut. Mamy mnóstwo niestety producentów, którzy tak naprawdę kopiują auta. Mamy zarówno wersję chińską Gelendy, mamy Land Cruisera, mamy Forda Bronco w wersji chińskiej, więc to jest ta ciemna strona tak naprawdę, jeżeli chodzi o producentów chińskich i ten rynek tych samochodów. Natomiast chcąc, nie chcąc, one schodzą niestety. No i tutaj kolejne stoisko BAIC, bym tak to nazwał, bo ciężko mi powiedzieć, jak to się czyta, ale to są te Beijingi, które mogliśmy obserwować w zeszłym roku, a w tym roku właśnie pod marką BAIC. No i właśnie o Beijingach mówiłem i tutaj się znajdują zarówno 7, jak i 5 i tam jeszcze jakiś crossover, którego sam szczerze mówiąc nie miałem okazji nigdy widzieć. A, to jest również Beijing, ale 3, czyli widzimy, wszystko jest numerycznie. To jest też rzecz, nad którą się dzisiaj zastanawiałem. Jak to jest, że te wszystkie numery, które są stosowane w różnych modelach, kiedyś były rezerwowane, przez co mamy Porsche 911 i tak dalej, no ale jest to wszystko obchodzone tym, że po prostu mamy inną nazwę, mamy Omoda 5, 7, mamy Jayco 5, 7, my mamy Beijinga 3, 5, 7 i to tak niestety wygląda. To już nie są te nazwy aut, które kojarzymy. Oczywiście ktoś teraz może powiedzieć, przecież BMW też ma liczby i tak dalej, ale one wszystkie nawiązywały do wersji, czy to silnikowej, czy to do konkretnej konfiguracji. No a tutaj modele są po prostu numerowane. Bo Hongki, którego dzisiaj wam też prezentowaliśmy, mówiłem, że jeszcze nie są sprzedawane, a co ciekawe, zamierzają w ciągu najbliższych 4 lat sprzedawać w Europie 21 różnych modeli samochodowych, więc no, myślę, że jasno widać, jaka tutaj jest polityka realizowana, zasypać rynek najróżniejszymi autami, no i wypierać te nasze. I niestety po dzisiejszym dniu na targach trochę też im się to udaje. Mniej widoczne, tak jak już wcześniej mówiłem, europejskie auta, a przede wszystkim mnóstwo Azji, no i przede wszystkim mnóstwo chińskich producentów. I jeszcze przykuło moją uwagę Kia Xceed, którą też wam prezentowaliśmy w 2023 roku, powypadkową z Francji sprowadzoną, a tutaj nówka sztuka prosto z salonu, rocznik 2025. Zobaczcie ten kolor, jeszcze bardziej przykuwa moją uwagę, jeżeli chodzi o crossovery. To też jest auto z tych dzisiaj prezentowanych, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Tu mamy stoisko elfowe, gdzie pewnie na jutrzejsze i następne dni czekają was symulatory, z tego co widzę, żebyście mogli się pościgać. No i ten piękny Seat, zarówno oczywiście wizualnie, jak i wewnątrz rajdóweczka też ciekawa. Niestety no teraz już nie zajrzymy do środka, natomiast znajdują się tu jeszcze przede wszystkim stoisko Kornelii Olkuckiej, która się ściga w Formule 4. Do tego wszystkiego kolejne ramy. No jest ich tu mnóstwo. Przed chwilą u Karoliny Pilarczyk również różowy ram, tu kolejne na stoisku amerykańskich fur, kolejne ramy, więc ramy naprawdę jest ich tutaj po prostu dużo. W sumie tak, jeżeli chodzi o jakieś charakterystyczne auta, to chyba ramów, jak i McLarenów najwięcej na tych targach. No i oczywiście no przy autach, takich nówkach z salonu, no to wiadomo, że te auta mniej się powtarzają, bo każdy model producent chce no, zaprezentować, ale tutaj jeszcze ja tu gadu, a tu giełda klasyków, również przecudowne, stare, starsze tak naprawdę auta, może nie stare, bo one może i ciałem stare, ale duchem dalej nas przyciągają, mnóstwo najróżniejszych modeli i co najważniejsze, na niektórych z nich jest również cena, więc jakby ktoś był zainteresowany, to i może coś zakupi.
Weszliśmy na halę, która praktycznie w pełni jest wyposażona, a raczej znajdują się tu po prostu samochody chińskiej produkcji. Po lewej stronie, mojej prawej, Forting, zaraz Hongki i kolejne najróżniejsze chińskie nazwy, ale nie tylko chińskie, bo mamy też tam kawałek dalej Mazdę, ale mamy tu coś szczególnego. M-Hero od AFG Motors, Dongfeng, czyli auto, które ma ponad 1000 koni mechanicznych i jest napędzane przez 4 silniki, gdzie każdy silnik odpowiada za inne koło, więc jest to naprawdę auto warte uwagi. Tu zaraz po drugiej stronie Hongki, marka, która istnieje razem w grupie FAW Group od 58 i jest to marka, która również jest chińskim producentem, ale nie znowu aut elektrycznych, a aut luksusowych. Limuzyny spalinowe to jest ta rzecz, którą prezentują w swojej marce i jeszcze niedostępne u nas w sprzedaży. Natomiast jakbyście chcieli zostać dealerem, to aktualnie poszukują dealerów tych aut, natomiast już niedługo po drugim kwartale tak naprawdę mają pojawić się w sprzedaży i tu akurat mamy H9, czyli jeden z takich najbardziej topowych wersji, jeżeli chodzi o tą markę. Oczywiście również bardziej limuzynowa, bardziej ekskluzywna, dwukolorowe nadwozie. To jest ta rzecz, którą chcą tutaj prezentować. A tu nawet można wsiąść, więc myślę, że wsiądziemy sobie do H9 i zobaczymy, jak ona wygląda w środku. No bo to jest zawsze to pytanie, nad którym się zastanawiamy, czyli materiały, wykończenie, jak te chińskie auta wyglądają w środku. No a właśnie, ta marka mówi nam o luksusie, ekskluzywności, więc zobaczmy, jak wygląda w środku. Miała być limuzyna i jest limuzyna. Z przodu jej jeszcze nie widać, ale zaraz ją ujrzycie. Choć tutaj tak naprawdę już po fotelach widać, że zarówno wentylowane, podgrzewane, tu jeszcze mamy do tego wszystkiego wysuwane dodatkową tą przestrzeń pod nasze uda. No jest tutaj dużo skórki, czy też różnej takiej alcantary, coś tego typu. Dużo materiałów miękkich, no i przede wszystkim no cały ambient LED i tak dalej. Tu wszystko ma budować ten pewien prestiż, ale to wszystko, co najbardziej zacne i limuzynowe, znajduje się z tyłu, bo chyba to auto jednak nie należy do aut, które chcemy prowadzić, a siedzieć z tyłu, bo z tyłu widzę duży tablet, jak i panel do sterowania najróżniejszymi ustawieniami, więc idziemy do tyłu zobaczyć, co ze strony pasażera tak naprawdę możemy sobie tam poustawiać. No i nie myliłem się, to jest to miejsce, w którym chcecie się znaleźć w tym samochodzie. Kierowanie oczywiście, a myślę, że do tego są inne auta. Tutaj stajecie się panem prezesem i rozsiadacie się wygodnie. Samo to ułożenie tylnej kanapy już jest półleżące. Do tego no mnóstwo po prostu tej przestrzeni na nogi, mogę się rozłożyć jak chcę. Przestrzeń na głowę również jest. To wszystko bardzo ładnie wykonane. Dużo tutaj właśnie tych chromowanych elementów, wszędzie to oświetlenie. I właśnie, no niestety chyba tablet jest zablokowany do edycji albo bez zapłonu, niestety on nie funkcjonuje w pełni, chociaż tu niektóre, no może być już przeklikane, ale możemy kolorki sobie ustalać, również jasność, to jak ma wyglądać zarówno tylna zasłona, jak i naszego dachu panoramicznego, więc różne tutaj ustawienia, oczywiście ustawienia fotela ze strony tableta, to też już swoje mówi, jeżeli z tyłu możemy za pomocą tableta dostosowywać nasze fotele, no nie są to już żadne korbki, a zwłaszcza w ogóle z tyłu, gdzie często tej możliwości takiego dostosowania nie ma. No oczywiście klimkę mamy tutaj swoją osobną też również do sterowania i widzę, że mamy też tutaj sterowanie dźwiękiem. To jest rzecz, której jestem ciekaw, a niestety bez włączenia samochodu nie sprawdzimy. Czy możemy tutaj na tym tablecie wyświetlać coś własnego, czy możemy ten po prostu, a jak już mamy być tym panem prezesem, to z tego tableta rozsiadając się sterować sobie muzyczką, która tak naprawdę jest zasilana z przodu i tutaj głośnością również my sterujemy. No, jest to niezłe centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o tylną kanapę, więc H9, jak Wam się kiedyś pojawi, to raczej preferujcie. Nie musicie tutaj po prostu dbać o shotgun, kto pierwszy z przodu, tylko z tyłu można się pełnoprawnie rozsiąść i cieszyć się komfortem. Ja nie byłem tego świadom. Myślałem, że to jest konsola, która się tutaj znajduje. Mamy do czynienia z autem 4-osobowym, a patrzcie to, tu jest normalnie siedzenie
i ta cała konsola wyjeżdża nam tutaj spod łokietnika. Więc to jest rzecz, która w ogóle na co dzień może być schowana, a w momencie, w którym sobie ruszamy, odpalamy, no i tutaj jeszcze się znajduje również dosyć spory schowek jak na tył. No nie jest to bardzo spory, ale wszelkie dokumenty, telefon, wszystko co z takich mniejszych, drobnych rozmiarów można schować, więc fakt, że można to również schować całą tą konsolę, zacna rzecz. Auto do wożenia ludzi z tyłu, no, czyli klasyczna limuzyna. Zobaczmy, jak wygląda bagażnik, choć tak jak się mogłem spodziewać, nie jest on wielkich rozmiarów, chociaż jest bardzo głęboki, jest on bardzo długi, nie jakoś wysoki, no ale jest to auto, które mamy przede wszystkim wozić kogoś na tylnej kanapie. W wielu samochodach, jeżeli chodzi o pasażerów, są oni dyskryminowani. Gorsze materiały, gorsze wykonanie z tyłu, mniej tej przestrzeni, tutaj jest na odwrót. Dużo większy komfort z tyłu, no i po szefowsku, po prezesowsku tym autem można się poruszać. Jesteśmy z Kornelią Olkucką, kierowczynią Formuły 4. Siedzimy na pufach, bo zwróćcie uwagę, no bolid jest bardzo niski, on musi mieć odpowiedni docisk. Jakbyś mogła nam, Kornelia, trochę szerzej opowiedzieć o swoich startach, jak to obecnie wygląda, gdzie startujesz, gdzie można też Twoje wyścigi oglądać? To tak, ja w przyszłym tygodniu zaczynam już pierwszą rundę w Italian Championship Formule 4. Jest to 7 rund, 6 we Włoszech i 1 w Barcelonie, wrześniowa. A przed sezonem mieliśmy 4 rundy Hiszpania i pierwsza runda była w Portugalii i to była Formula Winter Series. I tak jak wspomniałeś, startuję w Formule 4. I w tamtym sezonie startowałam w Central East Zone, a teraz przeniosłam się do pierwszej serii, bo Italian Championship w 2014 roku powstało. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowej Formuły 4. Jesteś po serii już zimową, tak? Tak. Jak poszło w takim razie? Dobrze, bo powiem szczerze, że miałam przerwę podczas jakby testów zimowych, miałam przerwę i ja nie jeździłam na tych torach jak inni moi rywale, czy i moje rywalki, bo też były tam dziewczyny, więc powiem szczerze, że dobrze, bardzo fajnie. Cieszę się, że miałam tą możliwość przed rundą pierwszą włoską przećwiczyć, pojeździć w tłumie, bo tego nam brakowało. Miałam taką możliwość być na podium w kobiecej części. Zabrakło tego jednego okrążenia, żeby doścignąć dziewczynę, ale naprawdę wysokie noty miałam. Mówisz o rywalkach i rywalach, czyli jeździsz również tak naprawdę w formie mieszanej, tak? Tak. Są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jaka to jest obecnie proporcja, bo coraz popularniejsza, coraz więcej kobiet w motorsporcie, w formule również F1 Academy już mamy od pewnego czasu. Jak to się prezentuje w Formule 4? Tak, w Winter Series było nas 8 dziewczyn, z czego 4 to były z F1 Academy, Okej. a z kolei w Italian Championship jest nas 3. Ja i 2 dziewczyny. Czyli również z dziewczynami, które w F1 Academy obecnie się ścigają, miałaś możliwość się ścigać. Dokładnie. I jak było z takimi rywalkami, które jeszcze też w F1 Academy jeżdżą? No, nie będę mówić, obijać bawełny, ciężko na początku. Pierwsza runda była ciężka, no bo to Portugalia, nie jeździłam tam, ale już od drugiej rundy naprawdę bardzo mocno z nimi walczyłam. Z Klo w Walencji walczyłam na milimetr już przy linii mety i wygrałam z nią. To jeszcze chętnie dopytam, żeby też szerzej publika mogła się dowiedzieć, jak wyglądają przygotowania na co dzień. Mówisz, że przed Tobą niedługo kolejny wyścig, kolejny weekend. Jak się do tego szykujesz i łączysz to z codziennymi, że tak powiem, obowiązkami, pewnie jeszcze jakąś szkołą? Jak to wygląda z takiej perspektywy? Ja ogólnie studiuję. Ja na 3. roku psychologii jestem ze specjalnością psychologia sportu. Więc oprócz tego, że studiuję, chodzę na uczelnię, bo ja stacjonarnie studiuję, to chodzę na siłownię, ale też spotykam się z moją panią psycholog i omawiamy wszystko przed właśnie nadchodzącą rundą. Okej. Super. Czyli w takim razie ten najbliższa runda jest... Jest w przyszłym tygodniu. Już od środy jestem we Włoszech, Misano, od czwartku mamy Collective Test Days, piątek, sobota, niedziela mamy już zawody. Muszę podpytać w takim razie jako fan Formuły 1, który zespół jest Twoim ulubionym i za kogo trzymasz kciuki w obecnych mistrzostwach? Red Bull. Ja jestem z sercem Red Bullem ze względu na Sebastiana Vettela. Bo jak byłam dzieckiem, oglądałam z tatą właśnie, bo mój tata zaszczepił we mnie tą pasję do motorsportu, oglądałam po prostu i
Uwielbiałam Sebastiana Vettela. Więc ja jestem sercem za Red Bullem, ale też za Maxem Verstappenem, bo uważam, że on jest naprawdę fantastycznym kierowcą, bo ma ogromny talent i z każdej fury potrafi naprawdę bardzo dobre punkty przywieźć i nawet podium. Więc ja jestem całym sercem za Red Bullem. Cieszę się, że pada to z Twoich ust, bo na co dzień zbieram szpileczki za to, że też jestem fanem Maxa Verstappena, jak i Red Bulla, czyli nie tylko ja jestem za tym zespołem. W takim razie Tobie życzymy powodzenia, a myślę, że razem możemy trzymać kciuki za Maxa w sezonie. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Powiedz nam jeszcze tylko, czy gdzieś można oglądać też transmisję Twoich wyścigów? Tak, ja też daję linki na swoje social media, ale też jest nowy oficjalny kanał Italian Championship, więc można śmiało oglądać tam. Super, w takim razie tam będziemy Cię śledzić, Twoje wyczyny, no i trzymamy kciuki za najbliższy weekend. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest perełka, dla której tu wielu z nas przyszło. Ferrari 812 GTS N Largo, długa bardzo nazwa, ale jeden z 18 egzemplarzy na świecie. Dzisiaj gości na targach Motor Show. Co więcej, to jest również wersja przerobiona, wersja od Noviteka, stworzona przez firmę Grand Sport, na której stoisku się znajdujemy. Mnóstwo najróżniejszych przeróbek wizualnych, ale i nie tylko. Idę przed siebie i widzę już tą piękną czerwień, no i oczywiście jesteśmy na stoisku Mazdy. Tutaj na wstępie mamy CX-30, również do tego Mazdę 3, Mazdę 2, segment to niżej mogliście zaobserwować też na naszym kanale. Jest filmik, co prawda z 2017 roku, Mazda 2, więc to jest starsza generacja, tutaj trójeczka. No i cudowne i nasze ulubione auto, jeżeli chodzi o Mazdę, Mazda MX-5, nowa wersja, nowa odsłona. Niedawno był lifting tego modelu, więc w ogóle ciekawe auto. No i dalej to jest auto, które bawi i cieszy. Nie ma przeogromnej mocy, ale w skrzyni manualnej tym można po prostu się bawić, czuć wrażenia z jazdy. No i oczywiście poza drogami ogólnodostępnymi można też tym latać jak najbardziej bokiem. No i oczywiście tutaj dalsza część Mazdy. Dzisiaj była premiera Mazdy 6e. Jesteśmy już po niej. Natomiast no właśnie, dzisiaj ujrzała swoje światło dzienne. No i ostatnie modele, które tutaj się prezentują, to duże SUV-y, czyli CX-80 oraz CX-60, już troszeczkę mniejsza. No i kolejna CX-80 w dwóch różnych wariantach. No i kolejne bardzo ładne kolory, jeżeli chodzi o Mazdę. Natomiast myślę, że jak Mazdę kupować, no to w tej czerwieni. Wiadomo, najwięcej ich jeździ, więc może mało się wyróżnia, ale jest to lakier, który im po prostu dobrze wyszedł. Przed sobą widzę jeszcze BMW, więc jeszcze zajrzyjmy do nich. Również ciekawe egzemplarze, przede wszystkim M5 Touring, no i też również nowa X3, gdzie też X3 z 2.18 pokazywaliśmy Wam na kanale, a tutaj no właśnie XM50e, czyli kolejne nowe formy BMW, które prezentuje pod względem SUV-ów i X. No i właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wspomniana X3 i to nie jest byle jaka X3, bo mamy tutaj również wersji M ze spoilerem z tyłu, więc nie wiem, czy to dobrze zobaczycie, ale spoiler, skrzydło jak w normalnym sportowym aucie, a przecież mamy tutaj SUV-a. No i tak naprawdę dalszy ciąg M-ek, to co Wam mówiłem, M5 Touring i ten kolor. No, jeżeli mówimy o kolorach, zwróciłem uwagę na to przy Mazdzie, to przy BMW ta zieleń, no to jest coś pięknego. No i model, który okazał się chyba świetnym trafem w rynek, na początku niespodziewanym chyba aż tak, a wykup był na tak dużą ilość, że naprawdę cieszy się to ogromną popularnością. No i mamy tutaj jeszcze dwójkę Gran Coupe i jedynkę, również ciekawe wersje.
również w pakietach M, dodatkowo ze skrzydłami, więc tak naprawdę BMW na swoim stoisku postawiło chyba głównie na aspekty sportowe, na te wersje M, żeby było co podziwiać i móc też przykuć uwagę właśnie waszą, jak i naszą, wszystkich tutaj osób zwiedzających. Wiele ciekawych pojazdów za nami, również ten piękny model koncepcyjny samochodu wodorowego, który ma nie tylko być samochodem koncepcyjnym, ale zapowiedzią również przyszłych modeli, które będą w formie wodorowej, również dostępne na naszym rynku, a przed nami niedługo już Nexo. Dajcie znać, co uważacie o dzisiejszym materiale, jak wam się podobają te egzemplarze, które pojawiają się tutaj na targach, czy któryś z nich szczególnie przykuł waszą uwagę. No i będę wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale. Możecie na nim spodziewać się więcej takich materiałów, nie tylko z targów, ale przede wszystkim z tego, czym zajmujemy się na co dzień, czyli jazdy testowe i poznanie danego modelu, egzemplarza od A do Z, zarówno tych używanych, jak i prosto z salonu, tak jak dzisiaj.